Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku Console Edition w trakcie remontu. Jak zwykle nagrywam na tle szafy, ale mam nadzieję, że w momencie, kiedy ten film oglądacie, już jest po remoncie i już jestem szczęśliwy bardziej szczęśliwy niż teraz. I dzisiaj przygotowałem dla Was kolejny klasyk z biblioteki PlayStation 3. Jest to Killzone 2. Od razu powiem, że Killzone 2 jest najmniej moją ulubioną częścią serii Killzone. I faktycznie Shadowfall i Killzone 3 bardziej mi się podobały od trójki, ale jest to dość ciekawy tytuł, jeżeli spojrzymy na niego taką troszkę może historię. Pierwsze zapowiedzi Killzone 2 pojawiły się podczas zapowiedzi PlayStation 3. Pokazano fantastyczny trailer pokazujący lądowanie na plaży gdzieś na tych, nie wiem jak ta planeta Vecta chyba się nazywała, która wyglądała po prostu niesamowicie. Nie trzeba było być wtedy geniuszem, żeby zrozumieć, że ten film nie jest w czasie rzeczywistym. Po prostu nie jest to fragment rozgrywki, bo tak rozgrywka nie mogła wyglądać. To są niuanse, widać to po ruchach kamery, że nikt by nie dodawał takich ruchów kamery, bo byłoby to w ogóle niegrywalne. Ale gracze wtedy uwierzyli, że jest to gra, czy ten filmik jest w czasie rzeczywistym generowany przez PlayStation 3. No wyglądało to po prostu niesamowicie, ale po zapowiedziach PlayStation 3, po obejrzeniu tego filmiku emocje trochę opadły i ludzie się zaczęli zastanawiać, czy PlayStation 3 jest faktycznie w stanie wygenerować taką grafikę, czy nie, czy to była jakaś lipa. Szybko się okazało, że filmik był prerenderowany, a nie liczony w czasie rzeczywistym. No ale Guerrilla Games, twórcy Killzone 2, powiedzieli, że w zasadzie ten filmik pokazywał jakość, do której oni dążą, którą chcą osiągnąć w momencie, kiedy gra zostanie wydana. Były to słowa dość mocne i Guerrilla Games myślę, że mocno się tam zagotowało w szeregach i faktycznie musieli zakasać rękawy i wziąć się do roboty, żeby faktycznie ten Killzone 2 wyglądał tak jak na tym filmiku, żeby no jednak nie zaprzepaścić zaufania graczy. A myślę, że Killzone był dosyć ważną marką dla PlayStation 3, jak w ogóle dla PlayStation, tak? Może tak, dla PlayStation ważną marką. Gdy gra się pojawiła, pamiętam, że chyba czytałem to w PSX Extreme, nie pamiętam kto recenzował ten tytuł, ale stwierdził, że udało się Guerrilla Games dotrzeć do tego poziomu jakości, który był pokazywany w trailerze. Ja się niestety z tym nie mogę zgodzić, bo to jednak nie była ta sama jakość, co w trailerze. Było bardzo podobnie, ale powiedzmy sobie szczerze, no jeszcze brakowało gdzieś sporo, żeby do tej jakości dotrzeć. Niemniej jednak to próbowali zrobić co się dało, wycisnąć z PlayStation wszystkie soki, a żeby ta gra wyglądała tak epicko jak na tym trailerze. Killzone 2 to ponownie historia wojskowa, tym razem lądujemy na planecie Vecta i walczymy z Hellcastami. Vecta, dobrze mówię? Nie pamiętam jak ta planeta kurde się nazywała. Z Hellcastami, w każdym razie walczymy z Hellcastami, nieważne. I twórcy poszli w taki dość ciekawy, nie pamiętam czy część pierwsza czy miałem takie same odczucia, ale tutaj w Killzone 2 twórcy poszli w taką stronę takiego bardzo militarnego klimatu. Postacie były ciężkie, okutane, to sterowanie było takie ociężałe, dzięki czemu mieliśmy wrażenie, że nasi bohaterowie to faktycznie odziani w kombinezony komandosi. Nie było takiej lekkości w tej grze, jakby coś takiego. Gra była bardzo taka ponura, ciemna, niewiele tam, znaczy kolory były, ale ogólnie była bardzo ciemna i ogólnie ta planeta Hellcastów była taka raczej mało przyjazna i to był taki klimat mocno taki przybijający i depresyjny. Natomiast faktycznie, kiedy grało się w Killzone, widać było, że twórcy naprawdę próbowali wycisnąć wszystko, co się dało z PlayStation 3, żeby ta gra wyglądała dobrze. I pomimo, abstrahując od tego, czy mi się gra podobała, czy nie, faktycznie był niezły ragdoll. Fajnie było zrobione ten element, kiedy strzelaliśmy do przeciwników i rozrywały go pociski, krew się wylewała. To wszystko było naprawdę takie
satysfakcjonujące, tak bym myślę to nazwał. Natomiast mnie nie podobało się w grze to, że ten klimat był strasznie ponury i potem, gdy nadszedł czas Killzone 3, widać było, że twórcom chyba też zależało na tym, żeby troszkę z tego ponurego, depresyjnego klimatu zrezygnować. Killzone 3 był bardzo kolorowy. I właśnie to była gra, która podzieliła graczy, bo jedni stwierdzili, że no jednak to nie jest to co Killzone 2, a inni się ucieszyli, całe szczęście nie jest to Killzone 2. Także ja należałem do tej drugiej grupy ludzi, którym się to oczywiście podobało. Natomiast no tutaj sama ta gra jest taka też dość mocno korytarzowa i to jest też był jeden z zarzutów Killzone'a, że to jest taki shooter, gdzie idziemy po prostu wyznaczoną dróżką, nie możemy zejść nawet kilka metrów na bok, bo mamy wyznaczoną dróżkę, gdzie musimy iść i strzelać do Hellcastów. Natomiast no, sama gra też zasłynęła z innego powodu, mianowicie z absurdalnego wręcz poziomu trudności. Oczywiście mówimy o tym najwyższym poziomie trudności, nie pamiętam jak on się nazywał, ale kiedy się na nim grało, w zasadzie pokonanie ostatniego bossa, czyli tam był chyba generał Radek? Generał chyba. Wręcz zakrawało na cud, żeby go pokonać. Ja pamiętam, że próbowałem wtedy, oczywiście Killzone miał trofea, ja próbowałem zrobić platynę na Killzone 2 i zatrzymałem się na jednym momencie w pociągu, był poziom w pociągu i był, słuchajcie, jakoś tak ten poziom zrobiony, że byli tam w zasadzie cały czas respawnowali się przeciwnicy. Nie można było tego momentu przejść, dopiero jak przeszedłeś przez pewną granicę, wrogowie się przestali respawnować. A tak, respawnowali się w nieskończoność. Pamiętam, że na tym się zatrzymałem, bo no, wymagało to wręcz nieludzkiej precyzji i cierpliwości, żeby to przejść, zwłaszcza, że trzeba było metr po metrze iść dalej. Nigdy mi się tego momentu nie udało przejść. To był, tak jak mówię, ten poziom w pociągu. Na nim się zatrzymałem i nigdy tutaj nie zrobiłem platyny. Ale Killzone 2 to też bardzo dobry multiplayer i powiem Wam, że swojego czasu, choć wydaje mi się, dzisiaj nie pamiętam, czy mi się faktycznie ten multiplayer podobał, czy grałem w niego tylko dlatego, żeby zrobić platynę, chociaż bardziej się skłaniam ku tej drugiej tezie, że grałem w niego po prostu tylko po to, żeby ogarnąć platynę, ale wielu graczy bardzo sobie chwaliło tryb multiplayer, który podobno był, znaczy ja nie pamiętam już dzisiaj już nawet nie zagramy, bo już serwery nie istnieją, ale pamiętam, że grałem w ten tryb multiplayer i grałem w niego dużo. Nie wiem, czy on mi się jakoś tak specjalnie podobał, natomiast no, miał coś w sobie, skoro w niego grałem, chociaż no tak jak mówię, tutaj monetą przetargową mogło być platyna i kilka pucharków, które musiały wpaść za tryb multiplayer i mogłem w ten tryb multiplayer dlatego grać. Natomiast no, sama rozgrywka jest, ja powiem tak, no dzisiaj też uważam, że ten motyw takiego depresyjnego klimatu też nie do końca mi podchodził, nawet dzisiaj, tak? Doceniłem naprawdę fajnie, ładną grafikę, ładną oprawę, która ponownie, jak w omawianym wcześniej Heavenly Sword, była dość ciekawym aspektem, jeżeli spojrzymy na późniejsze tytuły, że faktycznie jakby te pierwsze gry w PlayStation 3 wyglądały lepiej niż gry, które pojawiały się wiele lat później. To jest właśnie ciekawa rzecz i no ten Killzone faktycznie robił robotę, on wyglądał dobrze, ale tutaj mam wrażenie też, że oryginalnie Killzone miał wyglądać trochę gorzej. Wydaje mi się, że po tym pierwszym trailerze Guerrilla Games nagle stanęło przed dosyć trudnym zadaniem, że trzeba do tego trailera ciągnąć tą oprawę i myślę, że dlatego tutaj że tutaj musieli pewne elementy przemodelować, bo ta gra wyglądała, wydaje mi się, że troszkę inaczej na początku. Natomiast Killzone to też ciekawa historia, bo on w zasadzie pojawiał się od czasu PlayStation 2 na każdej konsoli, na PlayStation 2, na PlayStation 3, na PSP, na PlayStation 4, teraz mamy czasy PlayStation 5 i Killzone już się nie pojawił i ciekawe, czy się pojawi, wydaje mi się, że nie, bo Shadowfall ogólnie gracze uznali, że nie był za dobry i raczej możliwe, że to był koniec tej marki. A jeszcze była PS Vita, gdzie też był chyba, tak? Najemnik, Killzone Najemnik, o ile dobrze pamiętam. Mam nadzieję, że na PlayStation 5 Guerrilla jeszcze nam przygotuje jakiegoś Killzone'a. Ja ogólnie lubię tą markę, chociaż tak jak mówię, nie wszystkie części mi się podobały. Najmniej lubianą jest właśnie ta dwójka, trójka aż mi się o wiele bardziej podobała.
Bardzo lubię Shadowfalla, co ciekawe, chociaż tutaj też jest wielu graczy, mnie nie poprze, bo uważałem, że to nie... Ale faktycznie jest coś takiego, że Killzone od czasów PlayStation 2 był grą, która miała pokazywać moc konsoli. Jedynka na PlayStation 2 wyglądała po prostu fenomenalnie. To była gra, która w zasadzie nie miała prawa działać na PlayStation 2. I obok w zasadzie jeszcze lepszego według mnie Blacka to były takie żelazne pozycje, jeżeli chodzi o strzelanki na PlayStation 2. To każdy musiał w to zagrać. Na PlayStation 3 no to właśnie ten Killzone 2, który robił robotę i cisnął tą oprawę w stronę tego kultowego dzisiaj niezapomnianego trailera. Killzone 3 może już troszkę mniej, bo wykorzystywał już gotowy silnik, gotowe elementy, które były przygotowane dla tej gry, już nie robił może takiego wrażenia. No i Killzone 4 na PlayStation 4, który jeden poziom, kiedy leciało się nad miastem, no, robił wrażenie, słuchajcie. Ja uważam, że również Killzone Shadowfall był grą, która do poziomu grafiki późniejsze tytuły z późniejszych lat nie potrafiły dociągnąć, że ten Killzone pokazywał, jakby też był taki tech demo, może to właśnie też o to chodziło, że te wszystkie części Killzone'a były takim tech demem, trochę takim system sellerami. No ale tutaj akurat przy Killzone 2 muszę usprawiedliwić, że ta gra no, nie miała jakby elementów tech dema. Gra nie była wcale taka krótka, była dobrze przygotowana, przemyślana, z jakimś pomysłem na siebie i to faktycznie było widać, tak? Czy Ci się podobało, czy nie, musiałeś przyznać, że gra była spójna, z jakimś tam konceptem i faktycznie się tego trzymała i to było dobre, tak? Natomiast no, tam, jeżeli spojrzymy na inne tech dema, no to głównie się stawiało na oprawę, a ta mechanika gdzieś tam z boku, tak? Na przykład, nie wiem, na Xbox One Rise, Son of Rome. Ja uwielbiam tą grę, ale ta gra jest tak płytka pod kątem mechaniki, że w zasadzie to głównie było tech demo pokazujące moc konsoli. Nie ma się z tym tutaj co nawet wykłócać. No niemniej, słuchajcie, czy warto dzisiaj zagrać w Killzone'a 2? Wydaje mi się, że tak, bo to, że mnie się nie podobało tak do końca, że mnie nie przypadło do gustu wiele elementów, nie znaczy, że Tobie nie przypadnie, bo to jest kwestia już estetyki. Może Ty właśnie lubisz takie gry depresyjne, ciężkie. To Killzone jest idealną grą, która się wpisuje w ten schemat i to wcale nie jest złe, bo tak jak mówię, jednym się spodoba, innym nie. Natomiast no faktycznie nawet dzisiaj pod kątem oprawy, przygotowania, fizyki, Killzone robi wrażenie i tak kiedy sobie pomyślisz, że to działało na PlayStation 3, to myślisz, wow, na PlayStation 3 taka gra, no. Ale z drugiej strony też musimy mieć tutaj gdzieś z tyłu głowy, że jednak jest to strzelanka korytarzowa, dość mocno korytarzowa i oskryptowana przy okazji, także no też tutaj te elementy faktycznie są, no łatwiej je zrobić, tak? Trudniej zrobić grę z taką oprawą z otwartym światem, łatwiej zrobić właśnie taką korytarzową strzelankę. Niemniej, no to fajny tytuł, no myślę, że Killzone, cała seria Killzone jest warta poznania od części pierwszej aż do Shadowfall i myślę, że warto się zapoznać, bo to naprawdę są fajne strzelanki, które w pewien sposób zdefiniowały PlayStation i myślę, że to jest też ważne, że to jest jeden z tych ekskluzywów, które w zasadzie zdefiniowały w tamtym czasie może nie tyle PlayStation, co PlayStation 3, bo było to takim wyznacznikiem, że patrzcie, oto strzelanka na PlayStation 3, umiemy robić również, nie tylko Gears of War na Xboxa, również my mamy strzelankę, która jest po prostu epicka. I myślę, że w tej materii tutaj to się udało, a moje zdanie jest mocno niszowe i tak jak mówię, nie pokrywa się z większością głosów, które tutaj za Killzone 2 stałyby murem. No, to tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.